przybyciu do Paryża w październiku 1831 roku Chopin zaczął szybko nawiązywać kontakty z artystycznym światem. Jego arcysubtelna gra, absolutnie perfekcyjna technicznie, ale też nie mająca nic wspólnego z pustą wirtuozerią, wzbudzała ogromny entuzjazm słuchaczy, ale z kolei kompozycje Chopina budziły spory. Dla licznych konserwatystów jego muzyka stanowiła pogwałcenie prawideł klasycyzmu, była przejawem manieryzmu. Jednocześnie polskiego artystę w pierwszej chwili oszołomiła swoim blichtrem ówczesna stolica świata. Chopin szybko stał się pożądany w celebryckich salonach XIX-wiecznego Paryża. Późną jesienią 1832 roku, a więc po roku już, po osiedleniu się nad Sekwaną, Chopin, którego grę często porównywano wtedy do Johna Fielda, światowej sławy irlandzkiego twórcy fortepianowego, zwłaszcza fortepianowego nokturnu, wybiera się na jeden z koncertów tego wirtuoza. Field na co dzień działający w Moskwie jako nadworny muzyk rosyjskich carów, swoim przybyciem wywołał w Paryżu nie lada sensację. Nie mamy pewności, jakie Chopin wówczas już sam będący autorem 5 nokturnów wyniósł wrażenie z tego występu. Niektórzy twierdzą, że zrobił na nim ogromne wrażenie, inni, że mniejsze. 7 stycznia 1833 roku Chopin tak opisał swoje pierwsze paryskie sukcesy. Między artystami mam i przyjaźń, i szacunek. Nie pisałbym ci tego, ale dowodem szacunku jest, że mi dedykują swoje kompozycje ludzie z ogromną reputacją wprzódy niż ja im. I tak Pixies swoje ostatnie wariacje z orkiestrą wojskową mnie przypisał. Powtórę komponują wariacje na moje temata. Kalkbrenner mojego Mazurka jednego zwariował. Uczniowie konserwatorium, uczniowie Moszelesa, Herca, Kalkbrennera, słowem artyści skończeni biorą ode mnie lekcje. Pakują moje imię przed Fieldowskim. Słowem, żebym był jeszcze głupszy, myślałbym, że jestem na szczycie mojej kariery. Tymczasem widzę, ile jeszcze mam przed sobą. Widzę to tym bardziej, że żyję ściśle z pierwszymi artystami i wiem, czego każdemu nie dostaję. Ale aż mnie wstyd tylu banialuk, com popisał. Pochwaliłem się jak dziecko. Wśród luminarzy życia paryskiego, z którym Chopin utrzymywał kontakty, był także Franciszek Liszt. I jeśli wierzyć pamiętnikom Hektora Berlioza, to w towarzystwie genialnego Węgra prawdopodobnie 16 stycznia 1833 roku Chopin obejrzał przedstawienie Hamleta. Niektórzy monografiści przypuszczali, iż bezpośrednio po tym zdarzeniu artysta mógł skomponować swój 6., może najmniej znany, a jednocześnie na pewno najbardziej niezwykły ze wszystkich 19 nokturnów. Nokturn G-moll. Ostatni z 3 składających się na opus 15. Podobno Chopin miał pierwotnie dać utworowi przydomek na cmentarzu, odwołujący się do arcydzieła Szekspira, ale przed jego wydaniem z tego zrezygnował, mówiąc, niech sami się domyślą. Nie od dziś wiadomo, że Chopin nie lubił ujawniać pozamuzycznych inspiracji swoich dzieł, które na pewno nie jeden raz podczas komponowania rozbudziły jego wyobraźnię. Panie Marku, co jest niezwykłego w tym nokturnie? Przede wszystkim braku takiej typowej dla Chopina potoczystej śpiewności. Linia melodyczna jest dość oszczędna i ma się wrażenie, że lewa ręka jakby trochę utykała. Nie ma takiej typowej w niej dla Chopina potoczystości. Ja mam wrażenie, że w tej muzyce daje się zauważyć jakieś konwulsje, jakieś wzburzenie, jakiś afekt.
Tak, na pewno jest to pod względem wyrazowym trochę nietypowy nokturn. Mamy tutaj dwa bardzo specyficzne określenia, które są umieszczone przez samego Chopina. Oprócz określenia tempa, czyli lento, i dynamiki, czyli piano, Chopin umieścił jeszcze dwa wyrazy. Jeden to jest languido, czyli powłóczyście, jakby omdlewająco, i rubato. A złączenie właśnie tych dwóch elementów powoduje, że ten nokturn porusza się w dość specyficzny sposób. Dochodzi gdzieś i jakby się cofa. Znowu wyrusza w podróż. I znowu się cofa. To jest to słynne chopinowskie rubato. Właściwie co to jest? Rubato pochodzi z języka włoskiego i od słowa rubare, czyli kraść. I właściwie tak wprost oznacza okradanie wartości rytmicznych z przynależnego im czasu trwania. I występuje w wielu utworach Chopina. Tak, ale w bardzo niewielu nokturnach. I tak naprawdę jest to dość wyjątkowa rzecz, że Chopin uznał to określenie za tak ważne, że postanowił je umieścić w opisie ekspresywnym tego tematu. A czy możemy usłyszeć w tym utworze sceny z Szekspira, z Hamleta, z 5. aktu, zwłaszcza scenę na cmentarzu? Niektórzy określają właśnie ten nokturn mianem ofelicznego. Ale w 5. akcie Hamleta Ofelia już nie żyje. Tak, to prawda, że Ofelia nie żyje, ale chodzi bardziej o pewien element niezdecydowania, pewien element cofania narracji muzycznej, tak jakby hamletyzowania, co dobrze widzimy właśnie w tej partii lewej ręki, że mamy pewnego rodzaju figury, które są niepełne, jakby wahające się. Zresztą, co bardzo ciekawe, ten nastrój niepewności będzie nam towarzyszył również w drodze do kulminacji, która jest taka, powiedziałbym, nieproporcjonalna do formy tego utworu, jest bardzo rozbudowana, taka gwałtowna, jak pan powiedział na początku. Prowadzi do niej dość długa droga tak naprawdę. Chopin cały czas gdzieś meandruje. Cofa się, przechodzi przez różne tonacje. Jakby rozważał cały czas, czy należy w tej tonacji dokonać kulminacji utworu. W tej scenie u Szekspira mamy kondukt żałobny. Mówi się o modlitwie. Czy można te obrazy usłyszeć? Czy w ogóle można przyporządkować nokturn G-moll niektórym scenom Szekspira? I tu jest bardzo ciekawa sprawa, która trochę nas naprowadza na ten szekspirowski trop, bo jako drugą część nokturnu Chopin wprowadza chorał, który jest ewidentnie archaizowany i jeszcze na dodatek tego jest opisany określeniem religioso, które jest bardzo dużym wyjątkiem w całej twórczości Chopina, zdarza się tylko raz i jest to właśnie w tym nokturnie. I wyraźny jest zamiar autora, żeby ten chorał miał właśnie taki charakter konduktu. Mamy modalizmy, pewne archaizmy muzyczne, które są też nietypowe dla Chopina. To jest zastanawiające. A co się dzieje potem? Czy powtarza się jak w nokturnach motyw wyjściowy? Właśnie nie. I to jest kolejna dość specyficzna cecha tego nokturnu, która odróżnia go na tle pozostałych. W bardzo podobnym pod względem pomysłu muzycznego i też umiejscowionego w tej samej tonacji opusu
nokturnu z opusu 37, mamy myśl początkową, zresztą dość charakterystyczną. Która jest skontrastowana w części środkowej z chorałem, podobnie znowu jak w naszym nokturnie. Ale w tym przypadku Chopin podąża bardziej klasyczną metodą zakomponowania formy, bo przerywa ten chorał i przechodzi znowu na część środkową. Tymczasem w nokturnie z opusu 15 Chopin zdecydował się na bardzo niekonwencjonalny zabieg. Otóż kończy ten nokturn taką serią dwutaktowych, krótkich motywów, jakby sekwencją pytań, które znowu mają w sobie z jednej strony jakiś element dialogowania, a z drugiej jakiejś niepewności. Bardzo zaskakujące, ta sekwencja nagle się kończy kadencją plagalną do tonacji G-dur, czyli nasz nokturn kończy się pozytywnie. No to musimy skapitulować, bo u Szekspira, zwłaszcza w scenie cmentarnej, nie ma żadnego happy endu. Możemy w takim razie podążyć inną ścieżką. Otóż amerykański muzykolog Jeffrey Kalberg był zdania, że Chopin podąża tutaj jakby ścieżką mesjanizmu, tudzież ten nokturn jest wyrazem mesjanistycznych przekonań Chopina i powstał pod wpływem Księgi Narodu Pielgrzymstwa Polskiego Adama Mickiewicza, która była wydana rok wcześniej, w roku 1832. I tak, wiadomo, ta publikacja jest napisana troszeczkę na wzór biblijny i tam idea narodu i religii prowadzi ostatecznie do odkupienia, które mogłoby symbolizować tutaj nasze G-dur, prawda? Panie Marku, mogę się zgodzić, że w nokturnie jest religia. Ale gdzie tu miejsce na naród? Na naród polski. Jest miejsce na naród. Proszę teraz jeszcze raz posłuchać, ale tym razem w inny sposób, naszego tematu części początkowej. Proszę zauważyć, że mamy metrum trójdzielne i pewną taneczność. I tak naprawdę podążamy tutaj rytmem kujawiakowym cały czas. Jest to bardzo niezwykłe. No to jest nadzwyczajne spostrzeżenie, bo niby mamy nokturn, a otrzymujemy nostalgicznego mazurka i chorał w jednym. To jest właśnie cały Chopin. To jest właśnie cały Chopin. Szekspir czy Mickiewicz? Oto jest pytanie. To jest pytanie, które chyba już zawsze będziemy stawiać sobie w przypadku nokturnu G-moll opus 15, numer 3. Ale może jednak Mickiewicz. Bo czy Hamlet mógłby dywagować w rytmie mazurka? Może i mógłby, skoro kiedyś na zakończenie swoich młodzieńczych wariacji opus 2 na temat Mozarta kazał Chopin Don Juanowi tańczyć zamaszystego poloneza. Jednak hipoteza o wpływie Mickiewicza z jego mesjanizmem jest chyba bardziej wiarygodna. Bo mamy tu przecież najpierw utykającą może przez kajdany w tempie rubato, rytmie depresyjnego kujawiaka zniewoloną Polskę, w pewnym momencie nawet rozpaczliwie krzyczącą, potem zaś następuje łagodny, ściszony, archaizujący chorał, czyli do głosu dochodzi sfera religijna, a na koniec seria pytań stawianych przez kompozytora w trybie recytatywnym i ściszona, ale jednoznaczna, niosąca nadzieję odpowiedź. Czyżby nokturn G-moll był proroctwem Chopina, wieszczącego wyzwolenie ojczyzny?
Wsłuchajmy się w ten utwór raz jeszcze. The rest is silence.